Viltrox Pro 75 mm f1.2 to obiektyw, który idealnie pasuje do Fujifilm X-T50, którego mam przyjemność użytkować od dnia jego premiery. Opowiem Ci dziś coś więcej o tym połączeniu, bowiem razem z Eweliną umówiliśmy się na sesję fotograficzną w luźnym klimacie. Skorzystaliśmy z pięknej pogody, nagraliśmy reelsy na Instagram i porobiliśmy trochę zdjęć na stadionie. Fujifilm X-T50 z obiektywem Viltrox 75 mm f1.2 wydawał mi się idealnym wyborem do tego typu sesji. Czy tak było w rzeczywistości? Przekonajmy się. Zanim jednak zaczniemy, krótki disclaimer. Viltrox Polska są sponsorem dzisiejszego odcinka, a ten film jest częścią serii o obiektywach Viltrox, którą nagrywam dla nich w ramach partneru. Ogniskowa 75 mm na APS-C daje nam dosyć ciasny kadr. Nie ma co ukrywać, wymaga to sporo miejsca, a tak się składa, że byliśmy na stadionie lekkoatletycznym, więc tego miejsca mieliśmy pod dostatkiem. Wybór ogniskowej 75 mm natomiast dawał sporo przestrzeni zarówno mnie, jak i Ewelinie. Warto mieć to na uwadze, decydując się na wybór takiej ogniskowej. Jeżeli na przykład pracujecie w studio, potrzebujecie naprawdę sporo miejsca. Jeżeli na przykład dodatkowo chcecie nagrywać, a wasz aparat APS-C przełącza się w tryb crop, no to ten kadr będzie jeszcze ciaśniejszy. Ja w tej sesji skupiałem się przede wszystkim na zdjęciach, więc ten problem mnie nie dotyczył, a wybór tej ogniskowej według mnie był jak najbardziej optymalny. Zależało mi przede wszystkim na osiągnięciu takiego luźnego, wakacyjnego, przyjemnego klimatu. Jak możecie zauważyć w rogu kadru, poszczególne zdjęcia różnią się między sobą symulacjami, z jakich korzystałem. Bawiliśmy się kolorami i stylami, a pokrętło zmiany symulacji w Fujifilm X-T50 sprawiło, że było to intuicyjne i proste. Więcej o symulacjach Fujifilm X-T50 znajdziecie w innym moim filmie z serii o obiektywach Viltrox Pro, a konkretnie o obiektywie 27 mm f1.2. Tam na sesję wybraliśmy się do ogrodu botanicznego i korzystałem dokładnie z tych samych ustawień i tych samych symulacji, także jeżeli chcielibyście sobie porównać jakość obrazka z obiektywu 75 mm i 27 mm, to zapraszam Was do nadrobienia tego filmu, jeśli jeszcze go nie widzieliście. Choć Fujifilm X-T50 jest aparatem lekkim, o kompaktowych wymiarach, a Viltrox Pro 75 mm f1.2 należy do tych większych i cięższych obiektywów, to mimo to ten zestaw jest naprawdę fajnie wyważony i nieźle leży w dłoni. Antracytowa obudowa Fujifilm X-T50 bardzo fajnie komponuje się z klasyczną czernią zastosowaną w Viltroxie i cały zestaw prezentuje się naprawdę świetnie. Wybór Viltroxa Pro 75 mm f1.2 na sesję z Eweliną według mnie był strzałem w dziesiątkę. Jest to obiektyw niesamowicie ostry, z szybkim i celnym autofokusem, oferujący przy tym bardzo przyjemną plastykę. Choć jedną z jego nielicznych wad jest jego waga, to w przypadku tak krótkiej i spontanicznej sesji w ogóle nie było to odczuwane. Viltrox Pro 75 mm f1.2 to obiektyw, obok którego ciężko przejść obojętnie. Oferuje naprawdę niesamowite rozmycie i bardzo przyjemny bokeh. Jest to obiektyw w serii Pro i nie chodzi tutaj tylko o ten znaczek na obudowie, który sugeruje taką właśnie nazwę. Obiektyw jest naprawdę świetnie wykonany, zarówno jeżeli chodzi o jego metalową obudowę, jak i opakowanie, w którym go dostajemy. Choć obiektyw wykonany jest naprawdę solidnie, to niestety nie mamy wpływu na złośliwość rzeczy martwych, ale możemy się na to nieco przygotować. Warto wspomnieć, że kupując ten obiektyw w autoryzowanej polskiej dystrybucji, od dystrybutora otrzymujecie 5-letnią gwarancję, wystarczy po zakupie zarejestrować obiektyw na stronie i gotowe. A tak się składa, że autoryzowanym sprzedawcą produktów Viltroxa w Polsce jest sklep Fotoforma, który od niedawna aktywnie wspiera mój kanał. Warto w tym miejscu dodać, że stosunek ceny do jakości i możliwości tego obiektywu jest naprawdę fenomenalny. 2800 zł za obiektyw wysokiej klasy i obiektyw niezwykle jasny to nie jest coś, do czego możemy być przyzwyczajeni. No, powiedziałbym, że jest to wyjątek na naszym rynku. Bardzo dobre właściwości optyczne, wysoka jasność i stosunkowo niska cena to cechy mające wpływ na to, jak dużą popularnością cieszą się te obiektywy w Polsce. Choć dzisiejszy odcinek ma swojego sponsora, Ty także możesz wesprzeć ten kanał. Zostawienie subskrypcji czy łapki w górę nic Cię nie kosztuje, ale jeżeli chciałbyś, żeby tak było, to możesz dołączyć do grona osób aktywnie wspierających ten kanał. Jak już wspominałem na początku tej serii, jeden z dwóch obiektywów Viltrox Pro
zostanie u mnie na dłużej. Czy będzie to bohater tego odcinka 75 mm 1.2, czy może obiektyw, który pokazywałem Wam ostatnio, czyli Viltrox Pro 27 mm f1.2. Miałem okazję jednym i drugim porobić już zdjęcia i zabrać go na sesję. Wiem, czego się po nich spodziewać i muszę przyznać, mam już swojego faworyta. Chętnie bym także poznał Twoje zdanie na temat tego obiektywu, natomiast jeżeli masz swój typ co do tego, który obiektyw wybiorę dla siebie na dłużej, koniecznie daj znać w komentarzu. Ja już teraz zapraszam Cię na film, w którym podsumuję zabawę obiektywami Viltrox Pro w dłuższym okresie czasu i gdzie dam znać, który obiektyw zostaje u mnie na dłużej. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pozdro.